Siemano, z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o nowym wydarzeniu, znaczy starym wydarzeniu, po prostu nowym w ostatnim czasie, który się pojawił. Ja tutaj sobie zrobiłem go ostatnio tylko tak na szybko, żeby tylko móc mieć, jakby tak powiedzieć, podblokowanych te lśniące monety do Esmeraldy, dla której nagrałem wam filmik. Nie będę ukrywał, do tego wyścigu z czasem trzeba się troszeczkę dobrze przygotować, żeby zrobić tutaj dobry wynik. I tak jak widzicie, tutaj już niektórzy troszeczkę przycisnęli z tymi, jakby tak powiedzieć, czasami i wynikami. Ja osobiście powiem wam, że ja ten wynik będę dzisiaj robił. Nie będę wam z tego nagrywał filmik, ponieważ już jeden taki filmik macie ode mnie. Lecz chciałem wam mniej więcej powiedzieć albo przypomnieć, jak najlepiej się do tego przygotować, prawda? Bo wiem, że wielu graczy się pytało o to mnie już, więc stwierdziłem, że jeżeli ktoś nie pamięta, jak o tym mniej więcej mówiłem wcześniej, to może ja po prostu przypomnę w tym filmiku dla was, żebyście wiedzieli, jak wyścig z czasem działa i jak wykręcić jak najlepszy ranking w tym jakby tak powiedzieć evencie. Trzeba się dobrze przygotować w postaci nie tylko jeżeli chodzi o marsze, nie tylko jeżeli chodzi o buffy, nie tylko jeżeli chodzi o skórki czy motywy królestwa, lecz no, trzeba się przygotować na paru płaszczyznach. Może zacznijmy od tego, jak ja przygotowałem swoich dowódców, kiedy to robiłem. Kiedy graliśmy, jakby tak powiedzieć, na Kiwiki ostatnio i mieliśmy tam troszkę łatwiej z niektórymi rzeczami. Ja sobie oczywiście miałem ich wszystkich tutaj wtedy 5 przygotowanych, najlepszych jakby tak powiedzieć do gry. Tu akurat tutaj nie widać, bo tutaj jest akurat taka, którzy mieli na szybkie marsze wytypowany, tam było po prostu więcej żołnierzy. Lecz miałem też taką opcję, tak jak tutaj widzicie, przygotowanych takich najlepszych, jeżeli chodzi o 5 najlepszych, jeżeli nawet 6, jeżeli chodzi o walkę. I teraz tak, ja się skupiałem bardziej na single player. Tutaj bym jeszcze parę rzeczy zmienił, ponieważ prawdopodobnie bym tego Fryderyka wymienił, bo to ten cały gear, ten cały setup, co tutaj jest, też tych 6, to był setup, który był bardziej przygotowany pod farmienie maruderów przed KVK. Ja tym robiłem i oni w ogóle, wiecie, nie schodzili, zbijałem se ady w kółko, co chwilę się tam podleczali, naprawdę bardzo fajny setup wychodził z tego. Ja tutaj przy tym przede wszystkim zawsze patrzę na to, jak wyglądają obrażenia na barbarzyńcach. I teraz tak, kiedy wchodzimy w te statystyki, to mam teraz troszkę lepiej to pokazane, ale kiedy wchodzimy w te statystyki, to dla mnie najważniejszymi statystykami, że dobiciu właśnie taki na czas barbarzyńców zawsze było obrażenia, które zadaje dany bohater na barbarzyńcach, ale też jaki on jest szybki. Nie ukrywam, że to jest typowo event bardzo fajny pod kawalerię, jeżeli masz dobrych kawalerzystów, jeżeli masz bardzo dużo T4 kawalerzystów, to ja bym nawet spróbował samymi T4 to zrobić, bo wiem, że T4 są bardzo szybkie, są szybsze niż T5, więc to może dać dodatkowy boost do lepszego czasu. I teraz tak, pierwszy mi to wiadomo jest dobór tych wszystkich dowódców, czyli jak wchodzimy sobie tutaj w więcej, no to widzimy, że Telfeda ma tam do ataku do piechoty, do kawalerii, no i widzimy, że tu atak kawalerii jest 191, tu zjedziemy wszystko na dół, to są obleżnicze, uniwersalne. Uniwersalne nas będą też interesować, czy premie na bitwach, premie na bitwach, czyli obrażenia zadania barbarzyńców mamy 80%. To jest dużo. I ja wam potem będę pokazywał, każdy z tych dowódców, które wam teraz pokażę i na czym ja to tam potem, jakby tak powiedzieć, to zmieniałem, czyli jak to tam dopasowałem, jeżeli chodzi o to, żeby jak najlepiej oni mieli tych najwięcej obrażeń, prawda? Talenty talentami, to talenty wam też będę pokazywał dowódców, ale to najpierw przejmijmy sobie tutaj, jak to wygląda w takim rozrachunku. Obrażenia i szybkość. Szybkość kawalerzystów. Mamy gdzieś tutaj, szybko to są 2% łuczników. Tutaj nie pokazuje, pokazuje, że Ethelfleda ma 89,5%, jeżeli chodzi o szybkość. Jest ok, moim zdaniem. Tutaj jak zobaczy, ja ją akurat zestawiłem z Huo, bo Huo jest bardzo mocny na single target. Ja bardziej patrzyłem, żeby było jak barbarzyń to single target, żeby to szedł. Drugim zestawem to był Lothar. Lothar już troszkę jest wolniejszy, ma 77%, lecz Lothar ma
Też 132, jeżeli chodzi o atak, 161, jeżeli chodzi o ataku kawalerii. Ale przede wszystkim tutaj wiem, że jak pamiętam, miał bardzo dużo obrażeń. Barbarzyńcy 133. To jest też naprawdę nieźle. Trzecim zestawem to była tutaj już ta nasza pani Dai-chan z Fryderykiem. No i tu akurat bym zmienił Fryderyka, ale zaraz powiem wam gdzie. No i cała szybkość 77%. Atak kawalerii jest 120. I tutaj mamy 91% obrażenia zadawane barbarzyńcom, co też jest dużo. Fryderyka tu bym zamienił za inną jeszcze innego dowódcę, ale to wam powiem, jak przejdziemy po prostu jeszcze troszeczkę dalej. Jak widzieliśmy, mamy już tutaj dwóch pierwszych, gdzie mamy Lotara z Minamoto, mamy Ethelfleda z Huo i trzecim było ta Dai-chan z Fryderykiem. Ale Fryderyka, tak jak mówię, jeszcze zaraz do niego wrócimy. Czwarta była Boudica. Boudica ma 77,3%, więc jak widzicie, ona jest jedna z tych w sumie wszystkich najwolniejsza. I tutaj już atak kawalerii jest słabszy, bo jest 107%. Jeżeli chodzi o obrażenia za barbarzyńców, to jest 80%. Też nie jest źle. Joanna Dark tu była bardziej dawana do buffowania, czyli do podwyższania tam wszystkich tych buffów, co ona daje w swojej, jakby tak powiedzieć, kategorii. I ja uważałem, że to jest naprawdę niezłe i dalej uważam, że to jest niezłe. Więc ja ją tutaj bym akurat ten zestaw jeszcze zostawił. W piątym zestawie mamy Kao i mamy Ryszarda. No i tu jest tak, dlaczego ja grałem Kao Ryszardem? No Kao wiadomo szybki, zbija i tak dalej, ale też, no tu mamy 101 szybkości, tak? Ale też patrzę pod tym względem, żeby ten Ryszard dawał jakieś tam leczenie, żeby też to utrzymać. Taki setup był niezły, jeżeli chodzi właśnie o zbijanie barbarzyńców przed Kiwiki. Czyli przed pre-KWK w evencie, gdzie zdobywaliśmy tych mordorów. Zresztą macie tu o tym też filmik, jak to robiłem i jak tam otwierałem potem z tego skrzynki. Ale przejdźmy do meritum. Mamy 166%, jeżeli chodzi o atak kawalerii i 124% obrażeń, jeżeli chodzi o barbarzyńców. I teraz tak, mamy szósty marsz, który jest moim takim też niezłym marszem i tu mamy Belizariusza z Mulan. I tu już się zostawiałem właśnie między tą parą, co tutaj macie, tą, a tą. Jakby to rozwiązać jako tą piątą parę? I teraz tak, jako ta piąta para, szybkość 86%, naprawdę nieźle. Atak kawalerii 124%. W końcu Belizariusz, tak? Do tego dochodzi nam 92,8%, jeżeli chodzi o obrażenia w barbarzyńców. Dla porównania, Boudica była dużo wolniejsza, ma mniej ataku, jeżeli chodzi o kawalerię. I ma 80%, jeżeli chodzi o obrażenia, więc tutaj, jak widzicie, wygląda dużo gorzej. Więc już tutaj nad tą Boudiką się bym zastanawiał, co z nią zrobić. Ale teraz patrząc jakby tak na ten zestaw, mamy Dai-chan i mamy tą, która jest też wolna, ale mamy 120% ataku i mamy ale mamy 91% zadania od obrażeń. I teraz tak. Boudica sama w sobie bardzo mocno bije barbarzyńców, bo ona tam jakby tak działa z talentu. Więc to jest bardzo dobra opcja, tylko ona jest niestety wolna i ona jakby tak, nie wiem dlaczego, ale ma słabo ona tu, jeżeli chodzi o kawalerię, współgra. I teraz tak, przychodzi do głowy opcja taka, gdzie zamieniamy na przykład zamieniamy tutaj, na przykład dajemy Boudikę za Fryderyka. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Gdzie jest pani Boudica? Widzicie, jak ona mi tu uciekła? Tak. I teraz co? Jest dalej taka sama szybkość, atak jest ten sam. Jeżeli chodzi o obrażenia, mamy już 116. I to już nie wygląda tak źle, jeżeli chodzi o to, tak? Więc tu już mamy 116. Tu mieliśmy 80, więc widzicie, że jest jakaś poprawka. Tutaj 91 mamy więcej. Atak kawalerczym 120, a tutaj jak Boudica wejdzie, to będzie ile? Tyle samo chyba, nie? O! Coś mi uciekło. Tak, tyle samo, ale mam większe obrażenia, nie? To jest kolejnym plusem. No i w tym momencie wypadałoby tutaj troszeczkę to zmienić, tak? Boudikę z tą i Fryderyk wtedy wchodzi, jakby tak powiedzieć, jako Fryderyk wypada i nie mamy Joanny w ogóle. I tu się teraz rodzi pytanie, czy nie wsadzić Joannę do Kao.
bo w tym momencie, gdy wsadzę Joannę do KO, szybkość mam tą sam, atak kawalerii jest chyba taki sam, bo 166%, tak? Bo Ryszard tu na pewno nie daje nic do kawalerii. Tak, dokładnie. Więc tu dajemy, jakby tak powiedzieć, Joannę. I nasze obrażenia 124,6, czyli zostaje tak samo jak byłoby z Ryszardem. I Joanna daje nam buffy. I to jest już taki fajny setup, gdzie mogliśmy to fajnie rozłożyć. Czyli jeżeli na przykład tak, no zostawiamy pierwszy, zostawiamy ten drugi. Trzecim zmieniamy panią Boudikę. Zapiszemy ją tu od razu w tym wersji żółtej. Tak jest. W piątce damy panią Joannę. Tak, Jośkę. Tak. No i wtedy nam zostaje setup taki, gdzie coś tu chyba pozmieniałem źle. Tak, bo tutaj nam wyszedł ten, ale tutaj już wsadzimy. Tu już wsadzimy pana Belizariusza. A ja nie chcę żadnego modułu nadpisywać. Tu już nadpisaliśmy moduł. Tu po prostu chcę użyć ten trzeci, bo tu mamy czwarty. Tak, no i tu wsadzimy Belizariusza z Mulan. No i teraz jak popatrzeć, mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5 marszy naprawdę fajnych, które są też szybkie. Tutaj zobaczymy, tu mamy 89,5, tu mamy 77, tu mamy 86, tu mamy 77, tu mamy 101. No, jest dysproporcja między dwoma marszami, ale ciężko jest wyciągnąć tutaj tą szybkość też. No nie będę ukrywał, że może być naprawdę ciężko. Ja robię jeszcze jeden myk, wrzucałem Minamoto, jakby tak odpowiedzieć, tak, widzicie tutaj to zmieniałem Minamoto, jakby tak zmieniałem tutaj na przykład za Lotara zostawiałem i Minamoto rzucałem za tą panią, tą Daishi-chan i próbowałem się w tą stronę iść, ale powiem wam, że tutaj ciężko jest to tak w miarę fajnie ogarnąć. Równie dobrze można byłoby Joannę z tego jakby tak wyciąć i wsadzić coś, co będzie biło też obrażeń, będzie biło mocniej. No, można byłoby sadzić na przykład Keirę, tak? No to popatrzmy, jak na przykład sadzimy Keirę. Kawaleria zostaje atak taki, jaki był, szybkość zostaje nam taka była, no ale obrażenia odwracania już wtedy mamy 159, więc już nam to rośnie jeszcze bardziej. Więc to z jednej strony też nam daje dodatkowe możliwości. 159, tak, czy 154. Więc taka Keira, no, też jest nieźle grywalna, więc ja to może jednak pomyślę o takiej Keirze. Tylko Keira miał jedną wadę, że ona biła AOE, czasem to zbijała targety z boku. No i to było takie trochę wkurzające, nie będę ukrywał, że nie. Ale wrzucimy sobie tu Keirę, dlaczego nie? Czekajcie, jeszcze tu sobie idziemy w ten. Tak, tu mamy OK, tu mamy OK. Tu jest Boudicca, tu jest ten. No i teraz pytanie, czy coś jeszcze innego by tu było warte zmienienia tego wszystkiego? Powiem wam szczerze, że chyba nie. Nie. I co ja jeszcze jedną rzecz robiłem? Znaczy, jakie jeszcze rzeczy, jeżeli chodzi o przygotowania robiłem? Tu już mniej więcej wiemy co ja chcę. Ja to też tutaj od razu zaznaczę, że ja chcę kawalerię oczywiście. To tak, oczywiście buff, oczywiście runa, jeżeli się pojawia tutaj runa, która daje nam atak i tak, jeszcze 5 godzin. Mamy jakiś atak ze szybkością? Nie, chyba nie mamy. Ale runa z atakiem i szybkością no, zrobi nam najwięcej. Bo będziemy też szybciej się poruszać, wiadomo, między jakby tak powiedzieć, barbarzyńcami. I poza tym, no i tutaj też zmieniałem czasem tą skórkę. No ja tu idę typowo pod obrażenia, tak? Ale z drugiej strony uprzeć się, no zanim te obrażenia się przeładują na tych barbarzyńcach, no to prawda jest taka, że lepiej byłoby mieć jakiś atak kawalerii. Typowo w atak kawalerii. Mi się zdaje, że to byłoby dawać byłoby lepsze. No wiadomo, a chyba, że macie motyw pod obrażeniami, od obrażeniami pod barbarzyńców. Jeżeli taki macie, to idźcie od razu w to. Jeżeli byśmy patrzyli pod tym względem, to idźcie od razu w to.
obrażenia pod barbarzyńców. Jeżeli taką skórkę tylko posiadacie, ja bym w to szedł. No ja tutaj bardziej w atak kawalerii bym szedł, też z tego względu, że wiem, że kawalerzyści tutaj, jeżeli chodzi o swój atak, mi się zdaje, że więcej będą robić na takich tych, niż takie obrażenia od umiejętności, które no, muszą zdobyć troszkę więcej szału, muszą się przeładać, a tu nam ma wpływać szybciej. Dlatego mi się zdaje, że to ma wpływać jeszcze troszkę szybciej niż wiecie, niż sama umiejętność, która nam się odpala. I teraz tak, kolejną opcją po motywie i po runie jest też tytuł. Tytuł Justice, jak dobrze pamiętam, tak? Tytuł Justice. No z tym będzie ciężko, bo jak ludzie będą robić to, no to tutaj z tytułem sędzia będzie ciężko, bo tu ma tak, atak oddziału 5%, szybkość marszu 10%. To daje zajebistego buffa. Nie będę ukrywał, ja to będę robił troszeczkę później, z tego względu, że buff chyba zostanie o 19 na nasz czas puszczony. On chyba trwa gdzieś 4 godziny, to od barbarzyńców. No to możemy zacząć, kto do nas chce migrować na 3090. O, patrzcie, macie tu jakieś snake bowsy. To jest parę takich kącików, którzy tutaj chce migrować. Co to za gościu? Z 2485. Jakiś gość jest. Pytanie, czy Rada będzie chciała go przyjąć, bo to z tą Radą to jest ostatnio, powiem wam szczerze, strasznie dziwnie, nie? No ale wracając do meritum, wybaczcie. Poza tymi 3 rzeczami, które już wam wymieniłem, bardzo ważne jest generałowie, czyli jak oni są ubrani i też jakie mają tutaj formacje i wytyczne. I powiem wam tak, ja na przykład jak popatrzyłem na KO, no to ja mam to wszystko na potrójną linię, czyli ustawiam na szybkość marszu, żeby mieli szybciej dochodzić, czy 5%. To jest połowa pod barbarzyńców. Jakiekolwiek tu widzicie rodzaje uzbrojenia, które mamy na tych formacjach, to wszystkie są obrażenia barbarzyńców przygotowane. To są dowódcy, którzy są po to po prostu w tym momencie przygotowani. I tak mam na każdym dowódcy. Czy to jest KO, czy to jest nawet Minamoto, czy to jest Belizariusz, Budika, czy Dajohan, no, czy Keira, no ja mam to wszystko zawsze zrobione tak, żeby oni to mieli, żeby mieć jak największy boost w barbarzyńców. Taki jest jakby tak powiedzieć moja rada. I kolejną rzeczą poza jakby tak powiedzieć formacją i uzbrojeniami formacji, które tam są, to też bardzo ważny jest gear. Nie będę ukrywał, ten gear jest różnie dopasowany. Ja go różnie wrzucam. I teraz tak, bisowym gearem, jakby tak powiedzieć, na robienie tego, jest robienie gearu, o którym się mówi, już wam pokażę. Wyjdziemy sobie w niebieskie, wyjdziemy jakoś. Jakieś tu niebieskie mam. Żeby wam pokazać, tak, o, jest tak, jest tak, to jest jakby tak powiedzieć set burzy i jeżeli ktoś ma 5 setów burzy, a te gdzie ma wystarczą 4 sety burzy, ale dla 5 dowódców ma i ma tam atak oddziału, szybkość marszu, jeszcze nam szybkość marszu, na przykład tu w butach jest szybkość marszu, nie pamiętam, co tam chyba jest, też szybkość marszu jest, jeżeli chodzi o chesta, no wszędzie po prostu szybciej chodzimy. No to już jest taki bis. To jest już taki naprawdę coś, co to większość przeważnie mają gracze, którzy wiecie, no są federami, czyli są takimi dość mocnymi graczami i mają takie pod 5, nawet pod 6 przygotowanych gearów, gdzie one są wymaksymalizowane oczywiście na specjalnym talencie, więc no to daje nam atak, daje nam szybkość, czyli jeszcze szybciej się poruszamy. To jest naprawdę super opcja. A jeżeli nie, no to jak macie tak jak ja, no to ja swój gear, po prostu cały gear, który mam na 5 oddziałach, po prostu przeznaczam na tych, co to zbijają i tym się po prostu tak zajmuję, żeby oni to mieli. Ale tylko robię z gearem. Robimy tylko z gearem. Nie robię myku z formacjami i nie robię myku, jeżeli chodzi o ich tam artefakty formacji, które są wrzucone. Z tego względu, że no tam mam typowo barbarzyńców, prawda? Więc tego nie robię. Ostatnio jak robiłem na Kiewiki, robiliśmy ten event, no to ja tam miałem drugie miejsce, do pierwszego traciłem niecałe 1000 punktów
A ten, który był pierwszy, odblokował, czyli White, odblokował sobie 6 marszy i on po prostu nas wyciął. Zrobił 60 więcej od naszej całej dwójki, więc no ja byłem koniec końców miałem trzecie miejsce w tym evencie. Tutaj nie wiem, co wyciągnę. Zobaczymy. Chciałbym coś troszeczkę wyżej, chciałbym złote główki dostać. Mam nadzieję, że może coś się po prostu uda. I to wam powiedziałem, czy takie najważniejsze wam powiedziałem, z girem, z tym. No i teraz talenty. Jeszcze zostawimy sobie tutaj talenty ostatnie. Większość talentów, tak jak mam porozstawianych, tylko potrzebuję KO. Jest wiadomo, uzależnione od dowódców, tak? Ale ja zawsze patrzę po to, że oni tutaj mieli ten mniej, jakby pobierało nam zasobów punktów, a zarazem, żeby jak najwięcej mieć tego speeda, czyli być jak najszybciej. No tutaj akurat tego mam troszkę inaczej rozwiązane, ale to wszystko zależy od sytuacji. Nie będę ukrywał, że może być tak, że na 20 poziomie wyż barbarzyńców wasze oddziały będą za mocne, będą za silne. Będziecie je po prostu, jakby tak powiedzieć, niszczyć jeszcze zanim wszyscy uderzą. I to nie jest dobre, bo w tym momencie tracicie punkty i czas. Więc ja uważam, że to jest bardzo błędna logika, jak ktoś tam jakieś pisał, że to jest super. I co ja jeszcze robię? Robię bardzo często jeszcze jedną rzecz, że często podczas często podczas bijania barbarzyńców puszczam zwiad na dane miasto, na przełęcz, która nie jest moja, czy cokolwiek, żeby tylko złapać szał. No szał nam się przydaje, wiadomo, w tej grze, więc no taki mieć więcej szału procentowo jest naprawdę dobra opcja. Więc tu, jeżeli miałbym pod tym względem robić, to też bym się nad tym bardzo zastanowił. Czy mamy bardzo, bardzo dużo, jakby tak powiedzieć, rzeczy, które wpływa nam na wynik i wykręceniu jak najlepszego rezultatu w tym wyścigu czasu. Tak jak tutaj chłopaki widzę, że mają porobione. Ja powiem wam, że zrobiłem 136 punktów, gdzie chodziłem sobie tylko zbijałem barbarzyńców bez żadnej tam wytyczonej trasy. I teraz tak, wracając do jeszcze jednej rzeczy, najważniejsza jest trasa. Ogólnie, jak mieliśmy to już z chłopakami tutaj z Królestwa, dużo wcześniej na KVK 2 czy tam 1, że bardzo dobrze robić takich barbarzyńców na speeda więcej niż 5 osób. Jeżeli to jest początkowe KVK, początkowe KD, robicie to w 4-5 osób, to jest wtedy adekwatne. Jeżeli już jesteście na takim poziomie, gdzie tak jak ja tutaj, lepiej jest zrobić wam solo, bo jednak te, jakby tak powiedzieć, maroderzy, barbarzyńcy wam już, jakby tak powiedzieć, dużo szybciej wam spływają, nie? Teraz pytanie, czy jak robicie tutaj to wszystko, jak to jest wszystko rozstawione, jaką idziemy nitką? Ja to mówię zawsze nitka, ponieważ zawsze trzeba sobie przejrzeć mapkę i jak ta nitka będzie szła, tak, żebyśmy mieli przez cały czas w miarę dostęp do paków, że zbijamy jeden idzie do drugiego, zbijamy drugi, idzie do trzeciego i tak w kółko, żebyście mieli przez cały czas taką nitkę trasy, którą wy robicie i wiecie, że ci barbarzyńcy będą dalej, żebyście poza tymi 5 minutami, bo to do 5 minut, tak, początkowo czas wznawiania będzie wynosił 5 minut, czyli do 5 minut będziecie mogli to sobie wznowić zabiciami, a potem już po prostu się on nie będzie wydłużał. Chociaż tu piszę, że będzie się on wydłużał z każdym pokonanym oddziałem barbarzyńców, z każdym po się. Kurczę, to jest tak różnie, bo nie zawsze to się nie zawsze się to jakby tak podpina pod to, nie? Więc tu jest ten problem. O, właśnie coś weszło w kalendarzu. I zgromadzenie sojuszu weszło między 8 maja a 21 maja. O, szkoda. Lipton, czyli zgromadzenie sojuszu mnie niestety ominie. No ale trudno. Oj, będę o jedno zgromadzenie sojuszu w plecy. Szkoda, naprawdę szkoda. No, ale to akurat przed tym filmiku wyszło, więc wracałem. Wyścig z czasem. Ta trasa, czyli ta nitka jest bardzo ważna. Najlepsze jak ta nitka jest na terenie sojuszu. Czyli po prostu lecicie przez cały czas tym tutaj tokiem, jak ta nitka jest zrobiona i ciśniecie przez cały czas. No, to jest najlepsza opcja, żeby tak to robić. Bez tego uważam, że to nie ma sensu.
No ale no, bo czasem po prostu nie wyrobicie się. No, jeżeli wiecie, że jesteście mocni, to zawsze pamiętajcie, że tutaj trzeba nabić troszkę tych AP. Ja żeby was nie skłamać, dobijałem chyba do 8 czy 9 tysięcy punktów AP na kiliki, jak to robiłem. I leciałem sobie bez żadnego problemu, wiedziałem, że ja to wykorzystam, tam, żeby po prostu, wiecie, podczas zbijania mi wskoczyło okienko, brakuje ci AP, co masz zrobić, a ty zastanawiasz co użyć, nie? I to ci leci czas. Ja po prostu robiłem to do przodu, żeby mieć święty spokój. No, więc tak to mniej więcej wygląda tutaj, jeżeli chodzi o event, ten, przepraszam, wydarzenie, które tutaj się u nas pojawia, wyścig z czasem. Więc mam nadzieję, że te informacje, które wam tutaj przekazałem, są naprawdę ok. Jeszcze w sumie ostatnie, no poza oczywiście rundą, pamiętajcie, że trzeba sobie, jeżeli jesteś na Kiwiki, czyli w trakcie i masz tam tą swoją technologię, no to wiadomo, że wypadałoby zwiększyć oddział, który z tych dwóch, żeby zrobić to szybciej tych barbarzyńców dzięki wielkości oddziału, ale też żebyście mieli użyte 5 lub też jak niektórzy mają 10% ataku, bo to da wam też dużo podczas zbijania takich maruderów. Ale to znowu jest powiększenie armii, tak mówię, tylko podczas Kiwiki, bo jak jesteście przed Kiwiki, jesteście w okresie jałowym, mi się zdaje, że to nie ma sensu, żebyście w ogóle w to szli, nie? Więc wystarczy wam to, co macie, moim zdaniem. I ten czas no, wykręcicie jak najlepszy. Wiem, że tutaj poza sezonem robiliśmy top 200 punktów. Ja robię ponad top 200 punktów, więc widzę, że tu chłopaki jeszcze nie ciągnęli. Zobaczymy, jak pójdzie. Ja zrobię sobie jakąś jedną próbę taką idealną, jeżeli się da. Jeżeli się uda, będę miał ten tytuł pod szybkość, więc no tyle ode mnie. Dzięki, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał, dzięki, że przez cały czas rośniemy, rozwijamy się. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Elo. Siema. Słuchajcie, stwierdziłem, że tutaj jeszcze dogram wam jeden malutki filmik dotyczący właśnie tego wyścigu z czasem. Jak widzicie, zrobiłem wczoraj number one, jeżeli chodzi o wyścig. Właśnie tą taktyką, o której wam mówiłem, wspominałem. Zrobiłem to tym samym sposobem, lecz nie używałem niektórych rzeczy, których wam mówiłem. Nie znalazłem runy, która jest atak, daje 7% ataku i, przepraszam, 5% ataku, 5% szybkości, bo tak jest poza Kiwiki. W trakcie Kiwiki zdobywacie tą 7%. Nie używałem zwiększenia armii. I nie używałem najwyższego poziomu, w sensie najwyższego buffa do ataku 10%, tylko 5%. No i udało się zrobić top 1 na tą chwilę. Zobaczymy, czy ktoś nas przegoni. Chociaż jak pisałem z White'em, bo White zawsze ze mną rywalizował zawsze w tym evencie byliśmy w takim top 3, to mi powiedział, że raczej będzie ciężko, chyba że ktoś musi naprawdę znaleźć bardzo dobry spot barbarzyńców, takim 25+, plus, żeby to móc ogarnąć, więc no taki malutki filmik, że tutaj będziecie widzieć mniej więcej jak to wygląda. No jeżeli się uda, no to 20 ogłówek zgarnę. Nie robiłem filmiku z tego całego mojego rana, ale nie będę ukrywał, że robiłem go bardziej, jakby tak powiedzieć, tutaj gdzieś na środku. Ogólnie byłem po 2 ranach już i miałem najlepszy to był chyba 192k. Lecz tutaj w tym miejscu spełniło się bardzo dużo barbarzyńców po tej stronie, nie? I szedłem przez cały czas tą ścieżką, aż szedłem tutaj, czekajcie. Tak, tędy. Nie, tak, tędy, tu. Szedłem też w tą stronę i tego było bardzo dużo. Tutaj zbiłem. I w pewnym momencie tu się trochę rozdzieliłem, bo tutaj miałem parę takich większych paków, więc tu je zbiłem i poszedłem w górę. Tu było wtedy tego dużo mniej. I na tym okresie gdzieś tutaj, tutaj jest tego dużo więcej, tutaj jakby tak powiedzieć, na tym gdzieś takim pułapie nie miałem żadnych barbarzyńców. Tutaj jeszcze spokojnie mógłbym z 3-4 zbić i mieć jeszcze większy wynik. No i dopiero tutaj dobijałem je wszystko, jakby tak powiedzieć, końcówka fazy była gdzieś tutaj, więc nie było tyle adów już w tej stronie, jak tutaj od początku, jak zacząłem, więc było naprawdę fajnie, wygodnie. Nie będę mówił, że nie, bo no szło to mi naprawdę do przodu i coraz szybciej. No ja tylko patrzyłem, jak te tylko, wiecie, punkciki lecą, nie? Żeby tylko je zrobić, żeby tylko one skoczyły, nie? Żeby zrobić jak największy ten wynik. Jak już wiedziałem, że przekroczyłem 200k przekroczyłem jakby chyba minutę jeszcze spokoju. Minutę, może troszkę poniżej minuty.
no to już wtedy wiedziałem, że naprawdę będzie nieźle. Tylko akurat w tym momencie miałem taki przestrzał parosekundowy, gdzie nie miałem tych barbarzyńców właśnie, jak osiągnąłem po ponad 200k punktów, więc no tak to u mnie wyglądało, więc najwidoczniej to, co wam pokazywałem, się w jakiś sposób sprawdza. Zobaczymy, czy do końca zostanę number one, ale to wam w jakimś tam filmiku tylko nadmienię, jak będę nagrywał po ogłoszeniu wyników. Zobaczymy, czy dzisiaj. No dzisiaj już nie mają buffa barbarzyńców, nie mają jakby tak powiedzieć tego buffa sojuszu, nieograniczonego postępu. Chociaż powiem wam szczerze, że ja, jeżeli chodzi o ten nieograniczony postęp, parę razy zrobiłem top 2, top 3 bez tego nieograniczonego postępu. Zresztą ludzie, którzy teraz mieli top 1, też robili bez tego. Na przykład White chyba robił to jakoś teraz, z tego co mówił, czy jakoś nad ranem, no to widzicie, on się zbliżył do mnie na 4K, więc naprawdę albo znalazł dobry spot, albo po prostu, no on ma bardzo dobre też marsze, to też bierze pod uwagę. Może ma gear po prostu zrobiony też pod burzę, tego nie wiem, ale no gear pod burzę, czyli z tym speedem, no robi też robotę, bo to speed w tym momencie jest najważniejszy, już na tym etapie, tutaj to speed jest najważniejszy w tym momencie, nie? Jeżeli chodzi o tych barbarzyńców, więc tyle chciałem wam do tego filmiku dograć, żebyście widzieli, że to naprawdę to, co wam pokazywałem, się sprawdza, więc tyle ode mnie, dzięki wielkie, na razie, hejo!